Kaśka, nie uwierzysz, jaka fura na osiedlu. Lamborghini. No. Nie wiem, czyje. Dobra, zostanę, poczekam, że ktoś przyjdzie. Aha. Cześć, ja nazywam się Ania Lucińska, jestem aktorką i prezenterką telewizyjną. Motoryzacją interesuję się tak naprawdę od zawsze. Dlatego chcę Wam pokazać świat samochodów i nie tylko ze swojego kobiecego punktu widzenia. Będzie tu o autach, ale też o jedzeniu i podróżach, czyli moich 3 największych pasjach. Jeżeli jesteście gotowi, to zapraszam Was na mój kanał Lucińska Shows. Zaczynamy! O kurde. To tylko pani wiedziała, co mamy делать. To jest Garfield, moja ulubiona zabawka z dzieciństwa. Ale teraz mam inne zabawki. Tylko żartowałam. To jest Lamborghini Huracan Spider. A czy wiecie, skąd wzięła się sama nazwa Huracan? Ano od imienia byka hiszpańskiej rasy, który nosił imię Huracan i wygrywał wszystkie koridy w Alicante w 1879 roku, bo był jaki invincible, czyli po włosku niepokonany. Ale zobaczcie tu, logotyp, byk i Lamborghini, bo z tymi bykami i Lamborghini to nie wyszło tak przez przypadek. Ferrucci Lamborghini, czyli założyciel tej marki, tak mówię po włosku, przyjaźnił się z niejakim Don Eduardo Murą, znanym hodowcą byków. Jego byki przeszły do legendy korridy, wygrywały wszystkie walki byków. Fiercely. When he got to the middle of the ring, he sat down just quietly and smelled. A Lamborghini był ogromnym fanem walki byków, a sam urodził się zodiakalnym bykiem, zresztą tak samo jak ja. Przypadek? Nie sądzę. To pomysł na logo nasunął się sam. O sylwetce tego auta nie muszę Wam wiele mówić, bo to auto jest po prostu przepiękne. Ale Lamborghini musi być ostre, wyraźne, czasami wręcz aroganckie, ale to auto zdecydowanie zobaczymy już z daleka, ale nie tylko zobaczymy, ale też i usłyszymy. Samochód Lamborghini zdecydowanie zobaczymy, usłyszymy już z daleka. Allora, spaghetti bolognese, wchodzimy do środka. Patrzcie, jakie to są klamki. Wsiadanie do tego auta nie jest łatwe. Zobaczymy, jak się będzie wysiadać. Ale zanim to, najpierw kilka słów o wnętrzu. Bo jeżeli myślicie, że wsiądziecie do tego auta, odpalicie i po prostu sobie pojedziecie, no nic bardziej mylnego. Dlaczego? Bo trzeba wiedzieć, jak to auto w ogóle uruchomić. Tu jest taka specjalna klapka, ją się podnosi, zupełnie jakbyśmy chcieli odpalić jakieś rakiety albo, nie wiem, bomby. Naciskamy i wtedy uruchamia się ten przepiękny 10-cylindrowy silnik. No dobrze, ale gdzie jest skrzynia biegów? Ona znajduje się w 2 miejscach. Pierwsza część na tunelu środkowym i tu mamy bieg wsteczny, parking i przełączenie na skrzynię manualną. Jeżeli chodzi o biegi do przodu, one znajdują się za kierownicą. Z kolei idąc dalej, znowu dziwne wskazówki, dziwne przyciski, gdzie są kierunkowskazy i gdzie są wycieraczki. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnych dźwigienek, bo to wszystko znajduje się na kierownicy, tu w tym miejscu. Tu są kierunkowskazy, tu są wycieraczki. Nie jest to do końca wygodne, trzeba się do tego przyzwyczaić, no ale
Do Lamborghini można się przyzwyczaić, więc to wybaczam absolutnie. Dalej, jeżeli chodzi o te wszystkie przyciski i w ogóle o samo wnętrze, ja mam wrażenie, jakbym siedziała w kokpicie z samolotu bojowego. No zobaczcie, te wszystkie przyciski na tunelu środkowym. W tym miejscu otwieramy okno lewe, w tym okno prawe. Tu mamy start-stop, off silnika. Awaryjne światła, podnoszenie, czyli winda, no żeby ten samochód jednak troszeczkę wyżej mógł się podnieść. Auto w środku jest, no ładne, no tak powiem po babsku, jest po prostu ładne, takie nowoczesne i takie ładniutkie. Ale pytanie, czy kobieta pasuje do tego auta i czy kobieta potrafi takim autem jeździć? Sprawdzamy. A co? Odpalamy auto i jedziemy. Uwaga. Dziesięć cylindrów wita nas swoim odgłosem. To jedziemy. Ła, ła, wi, ła. Sprawdzamy, czy kobieta może jeździć takim autem. Czy kobieta potrafi jeździć takim autem. O! Ja chcę jeszcze raz! Jak się bawić, to się bawić! Ej, no jestem trochę blacharą, no kurde, co zrobić? I like it! I like it! I like it! Kobiety absolutnie nadają się do takich samochodów. Potwierdzam. Anna Lucińska. Pamiętajcie, zawsze jak skręcamy, trzymamy ręce na kierownicy do samego końca. W ten sposób. O. Za 15 druga. Niektórzy mówią, że za 15 trzecia. Tu mamy specjalne na kierownicy takie wytłoczenia na kciuki i tak zawsze mamy trzymać kierownicę. O kurde. Tego nie słyszeliście? Dlatego trzeba bardzo uważać, jak się zjeżdża, podjeżdża, pod jakiekolwiek wzniesienia. O-o. No i właśnie, ciekawe, czy to auto przejedzie śpiący policjant, ale od czego jest winda? To co? Sprawdzamy, czy przejadę. Jej, udało się! No było blisko i gorąco, ale przejechałam. Test windy zaliczony. Działa. Działa. Jeżeli chce się zaparkować Lamborghini, to trzeba bardzo uważać, dlatego właśnie tak zaparkowałam, bo muszę sprawdzić, jakiej wysokości jest ten krawężnik, bo to auto jest bardzo nisko zawieszone. Sprawdzamy test szpilki. Ta oto szpilka, drogie panie, ma 10 cm. Drodzy panowie, to wcale nie jest tak dużo. Sprawdzamy. Ten krawężnik ma dokładnie 10 cm. A sprawdzamy, jak nasze Lambo.
no zdecydowanie jest wyższe niż 10 cm, czyli de facto mogłabym tu spróbować zaparkować, ale nie chcę, bo to mogłoby mnie grandy kosztować. Zgłodniałam, więc jadę gdzie? No gdzie? Do Maka! Jedziemy do Makusia. No dobra, ale zanim sprawdzimy, czy, bo to jest też w ogóle zagadka, czy, moi drodzy, dosięgnę do okienka. To będzie ciekawostka. Dzień dobry, czy mogę przyjąć zamówienie? Tak. Poproszę tak. Zestaw Crispy Chicken. Duże wszystkie duże kola do burgeru? Tak. Słucham dalej? Zestaw Grand Classic razy 2. Powiększony? Tak. Z frytkami i kolą. Tak. 59 to zapłacę 9 i 20. Dziękuję. Dziękuję. No i pierwsze wyzwanie. Okienko, żeby zapłacić. Poważna mina, prawda? Muszę zatrzymać samochód. Prawda? O, troszkę pojechałam za daleko. To muszę troszkę cofnąć. O. Parkujemy, otwieramy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Kurczę, ja myślałam, że to okienko będzie o wiele wyżej. O proszę, dziękuję bardzo. Nie mogę wstać. A mogę jeszcze ketchup poprosić? Tak. Proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. I ketchup do tego. Oh, I love my life. A mówiłam, że będzie o jedzeniu też. Podróże, jedzenie, motoryzacja. Tak jak mówiłam na początku. Wszystko jest? Jest. A bio. Robić schabowy jest cheeseburger. Mi się podoba. Ten odcinek nie jest sponsorowany przez McDonald's. Niestety. Ale jakbyście chcieli, to zapraszam do współpracy. Jeżeli chodzi o tryby jazdy w tym samochodzie, są do wyboru 3: Strada, Sport i Corsa. Strada to jest taki najbardziej neutralny, czyli dokładnie taki, na którym teraz jadę. Czyli automatyczna skrzynia biegów, każdy laik, że tak powiem, może nią pojechać, nie ma tu większej filozofii. Jeżeli chodzi o Sport, no to już jest troszeczkę większy problem. No a Corsa to już jest zdecydowanie tryb jazdy na tor wyścigowy i co dopiero jest. Generalnie to nie wiem, bo tak mi powiedzieli koledzy, bo jeszcze nie jechałam. Kurna, fajne uczucie, jak się każdy patrzy. Tak, laska w Lambo, co ona tam robi? No dzień dobry. Jest branie, jest branie. No co tam, chłopaki? Chcecie się przejechać? Działa, działa.
konkretny egzemplarz kosztuje 1 200 000 złotych. Kupuję. Biorę w ciemno. Nie no, auto jest absolutnie sztosowe. Teraz przyjeżdżam przez tory, uwaga, będzie trzęsło? Nie, nawet nie. Ale w ogóle ciekawe jest bardzo to, że ten samochód nie jest taki sztywny i nie czuje się każdego, no może czasami niektóre dziury się bardziej czuje, ale wbrew pozorom myślałam, że będzie bardziej taki sportowy feeling. A jest normalny, tak jak w normalnym aucie. W ogóle się już przyzwyczaiłam, jak to by było moje auto. Bo to jest moje auto. Jazda tym autem to czysta przyjemność. Anna Lucińska. Polecam. Można się zaprzeć w ten sposób. Można na dwie ręce tak. I mięśnie brzucha idealnie tu się przydają, prawda? Podróże są zdecydowanie moją pasją, więc teraz sprawdzę, czy to Lamborghini nadaje się na wyjazd do słonecznej Italii. Wyjazd na 2 dni. Test walizki. Tak, moi kochani, to są 2 dni moich ubrań. Sprawdzamy. Bagażnik w Lamborghini mieści się z przodu. Muszę go teraz otworzyć. Przycisk do otwierania klapy znajduje się w środku, po lewej stronie od strony kierowcy. O. Uwaga. Oto moja chwila prawdy. Jak wielki jest bagażnik? No, nie jest to zbyt wielki bagażnik. Mieści się dosłownie tutaj moja ręka ponad łokieć, tyle. No, zobaczymy, czy walizka się zmieści. No niestety nie, ale nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała jej tam włożyć, więc proszę bardzo. Uwaga. No nie wejdzie, nawet jakbym bardzo chciała. Ale od tego właśnie jest kabriolet, czyli zdejmujemy dach i kładziemy walizkę na miejscu pasażera. W sumie po co pasażer? Lepsza walizka na 2 dni z ubraniami. Bella si. Lamborghini Huracan Spider absolutnie wygrał moje serce. Po prostu miodzio. Po pierwsze, odgłos silnika 10 cylindrów robi swoje. Po drugie, no kolor może nie jest moim ukochanym, ale absolutnie przyciąga wzrok. Jeżeli ktoś być lubi zauważonym, to jasne. Ponad 1 000 000, żeby za niego zapłacić? Jakbym miała, to pewnie bym zapłaciła. Co mi się nie podoba, na pewno ciężko się przyzwyczaić do tego, że kierunkowskazy są na kierownicy, wycieraczki też, ale w słonecznej Italii to pewnie mi nie są potrzebne. I co, jest fajny do jazdy po mieście, nie do końca, bo nie można się po prostu rozpędzić, ale jeżeli chodzi o trasę, to na pewno tak. Także ciao, amigos, amore, bella, cosa, che cosa. Ale najważniejsze jest miejsce dla mojego przyjaciela, do mojej zabawki z dzieciństwa, Garfielda. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per